4. część 27 rozdziału. Wróciliście do domu, który wspólnie miała Wendy wynajmować z Nikitą. Kogoś zabraliście ze sobą, czy? Mikołaja. Okej. Jeśli Wendy nalegała, to go zabraliśmy. Nie, tylko jeszcze, jak już wchodzimy do domu, Wendy, chcecie w prywatności trochę? Ja tak to zabiorę swoje rzeczy i po prostu u siebie się prześpię. To zależy od ciebie, Salvi. Poczekaj, sprawdzę, która godzina. Sprawdzam na telefonie. 4:20, trochę późno. Kurwa, godzina drogi, na styk bym dojechał. Jeśli ci to nie przeszkadza, to wolałbym nie ryzykować. Po prostu pójdę do siebie, do pokoju, coś sobie na telefonie może obejrzę. Nie masz swojego pokoju, ale możesz wziąć pokój Nikity. Gościnny. O nie, nie. Ale powiem wam dla informacji, teraz o tej porze roku i tym dniu wschód słońca jest o 7:00. O 7:00. W sumie może bym zdążył. Zależy od ciebie. Znając ludzi, ludzi super. No to dobra wiedza. Domyślam się, że chcecie w spokoju spędzić ten wieczór, więc pojadę do siebie, wezmę swoją gitarę po prostu i też u siebie spokojnie samemu sobie odpocznę. Duży dom. Możemy siedzieć. Jak chcesz, Salvi. Jeśli wam to nie przeszkadza, no to na pewno doceniłbym, że nie muszę jechać w pocie czoła. Nie marnuj benzyny. I wejdźmy do środka, bo jest zimno. I Wendy idzie otworzyć drzwi. Wow, Wendy, ale masz chatę. Właśnie, bo ty tu jesteś pierwszy raz. Muszę cię oprowadzić. Mam sporo dziwnych rzeczy. Mam kosmitę w butelce. Mieliśmy... okej. Dobra. I mam nawiedzoną piwnicę i jest tu pełno duchów. I okultystycznych rzeczy. Wiesz, Wendy, jakby... Przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale to nie jest zbyt dobry imidż domu. Nie wiem, czy to rozumiesz. Przyzwyczaiłem się już, więc... Chyba, że tak. Wiesz, Salvi, uczyłem się w miejscach, w których były duchy i to nie jest taka... Jakkolwiek to nie brzmi, to zaczyna być dla mnie trochę normalniejsze. Wpuszczam ich do środka. Ja wchodzę, obcierając buty o... chodnik. Czy... no... W takim razie pozwól, że spytam, czy duchy mogą nam coś zrobić, czy tak jak w tych wszystkich opowieściach sobie po prostu są? Z tego, co słyszałem, czytałem, mogą nas opętać. Ale nie wiem, czy to prawda. Aha, okej. W sumie, Miki, umiesz widzieć duchy? No nie. Zamykam drzwi na klucz za nimi. Ty, Wendy, mówię, że ty chyba je widziałaś na oczy, jeśli się nie mylę. Jeśli mówiłaś oczywiście prawdę, a nie szpanowałaś. Z tego, co wiem, duchy potrafią zrobić się widoczne lub niewidoczne, zależy, czy chcą, czy nie. Ciekawe. Aczkolwiek, nawet jeśli jest to dla ciebie normalnością, nie radzę schodzić do piwnicy. Trochę mi na dzisiaj wystarczy wrażeń, więc... Rozumiem. Myślę, że nam wszystkim. W innych okolicznościach oprowadziłabym cię po tym pięknym domu, ale Ja pierdolę. Tak dużo, tak nagle. Dopiero co... można powiedzieć, się urodziłem, a... Kurwa... Wendy rozwala się na kanapie. Znaczy tak siada i tak odchyla głowę do tyłu. no to Salvi usiądzie tak w poprzek na jakimś fotelu i się rozwali kompletnie. Już... Nie wiem, po prostu... Trochę to trudne to mnie do przetworzenia. Wiecie, jakby to powiedzieć, jakby
progres strasznie szybki i jestem do tego trochę nieprzyzwyczajony. To jest zawsze się coś dzieje w tym cholernym mieście. A człowiek jedyne, czego może chcieć, to spokoju. Ale my nie jesteśmy ludźmi. Chcieliśmy tylko pograć w domu w Guitar Hero. Właśnie, domagam się rewanżu. Tak, potem. O, dobra, to jutro. Jak chcesz, możemy spróbować jakieś duo na gitarach. Możemy, ale nie wiem, czy akurat teraz. Myślę, że Że chcesz odpocząć. Ja rozumiem, Wendy. trochę Nie ma tak. sprawy. Nikita był prawie od zawsze. Bliski dla ciebie. I nie powiedziałam, że bliski. Nasza relacja była bardzo dziwna. Rozumiem. Byliśmy trochę jak pies z kotem, którzy próbowali się dogadać. Może nie jestem najlepszym psychologiem, ale jeśli chcesz się wygadać, posłucham. Boli mnie to, że po prostu tak skończył. Chciałam dla niego lepszego losu i myślę, że on na początku też chciał. Zastanawiam się, czy ten wpływ krwi miał jakiś wpływ na niego, czy to po prostu charakter. Też się nad tym zastanawiam, jeżeli mam być szczera. Ja się zastanawiam, czy on planował to od początku. Tak jak mówiłem, w TVN nie zachowywał się kompletnie inaczej niż na co dzień. Czy on był tak dobry w udawaniu innego niż jest, czy po prostu był tak chaotyczny i nagły ze swoimi wszystkimi działaniami, że wskoczyło mu coś do głowy i po prostu tak zrobił. Trudno mi powiedzieć. Poznałeś go, jak był inny. Zmienił się właściwie z dnia na dzień. Nie mam dużego doświadczenia z Nikitą, wiem, że Gili miał więcej z nim kontaktu, ale dawał się spoko. Taki, nie wiem, optymistyczną, jakąś tam coś politykę robił. Na początku taki był. Na początku był optymistyczny, a potem jak zaczął się zmieniać, raz był potulny jak aniołek. Jeszcze wczoraj z nim byłam na zakupach, było normalnie. A raz potrafił mieć wybuchy agresji i nie wiem, po prostu potrafił być agresywny. Albo wyglądał na złego, zdziczałego. Nie wiem nawet jak to opisać. Wyglądał jak zło. Wyglądał jak śmierć, ale Nie, wyglądał jak zło. Mówię poważnie. nie, mi chodzi o to, że wyglądał jeszcze gorzej niż my wyglądamy. W sensie jakby był dosłownie Prawda. szkieletem i skórą tylko. Jakby, nie wiem, jakby nie miał czasem uczuć, mam wrażenie. Jakby po prostu był tylko taką Bestią. korupą człowieka. Zgadzam Albo się. bestią. Nie wiem, jak wy to nazywacie. Nie mam dużego doświadczenia z tym, ale wydaje mi się, że da się łatwo w tym wszystkim zatracić. Koniec końców, jak obserwuję różnych spokrewnionych, słyszałem mity, legendy o tym, o tamtym. Muszę przyznać, to jest po prostu siła nad ludźmi. Tak jak pieniądze potrafią sprawiać, że ludzie są bardziej skorumpowani, tak może nasza spokrewniona siła. To prawda. Cholera. Chociaż z tego, co ja słyszałem, to trudno szukać w naszym ciele jakiejkolwiek nauki. Więc trudno powiedzieć. Jednak nie wiem, z tego co nie wiem, no chyba nie mamy w sobie nic. Jakby nie możemy jeść, bo wymiotujemy, mówiliście. Nie mamy problemów. Próbowaliśmy z Mikiem wielu burgerów. Domyślam się, jak to wyszło, ale upewnię się. Domyślam się, że żaden nie przeszedł testu smaku, że tak powiem. Nie bardzo. A właśnie, jak to jest z tymi słabokrwistymi, co byliśmy u dyrektora? Czy oni
jak bardzo inni od nas są? Nie wiem. Wiem tyle, że potrafią chodzić za dnia, wiesz? Słyszałem, Kurwa mać. Mikołaj rozkłada się trochę bardziej na kanapie. Słyszałem, że są w stanie chodzić w dzień, jak jest, wiesz, zachmurzone i nie widać tak bardzo słońca, ale się smarują kremem z filtrem i tak dalej. Wiem, że są w stanie coś tam, ale że są znacznie słabsi, jeżeli chodzi o organizm. W sensie, wiesz, ja wiem, że nas kule na przykład nie zranią tak jak, Ludzi. no, tak podobno z nim jest inaczej. Czyli są bardziej ludzcy po prostu. Takie pół wampiry. Czego ten świat nie widział? Ale dalej potrzebują krwi, czy mogą jeść normalnie? No szczerze mówiąc, to im w talerz nie zaglądałem, ale chyba mogą. A i tak głównie się pożywiają krwią, więc... Brakuje Znaczy jeszcze tylko... jakiś- No mów, Selvi. A nie, miałem tylko dodać aluzję, że brakuje jeszcze tylko ataku kosmitów na Ziemię. Ale kontynuuj, Wendy. Albo wilkołaków. Nie no, to słyszałem, że istnieje chociaż. Albo Quaidinów. Czekaj, co? Co? Nie, bo wilkołaków słyszałem, coś mówiliście, że istnieją, ale Quaidinów? Tak, z tego co zdążyłam się dowiedzieć, wspominałam o tym przy dyrektorze, nie wiem czy pamiętasz. Kojarzę właśnie coś tam nazwę, ale... Też mają nadejść, podobno. Tak przynajmniej mówiły moje dwie stwórczynie. Ani chwili wytchnienia, kurwa mać. To są takie azjatyckie wampiry, z tego co zrozumiałam. A, tak, coś mówiliśmy, że chyba tak to nie wszyscy Azjaci to Quaidini, bo ja jakoś nie jestem inny. Nie wiem, coś tak było. samo żółty smok. Właśnie kim ten żółty smok jest, bo już kilka razy go wspominaliście. To bardziej Mikołaj wie, ja go nie poznałam. On zajmuje się chyba jakimś tam handlem, sprowadzaniem rzeczy. Jakieś bazary ma. No, Podobno zrobił kiedyś dla ciebie płaszcz. Dla mnie? Tak mi się wydaje. Nie pamiętam nawet. Ja właśnie też nie. a w ogóle o tym nie wiecie, a warto to powiedzieć. Zostałem oficjalnie przyjęty przez Syrenę do anarchistów. Gratuluję. To fajnie. Wstał, poklepał cię po plecach. Dzięki, też się cieszę, No, że wreszcie mam swoje miejsce w tym małym świecie. ale to jak ty się będziesz od moich nauczycieli uczyć magii krwi, to w sumie to oboje będziemy się jakoś uczyć. O, może się spotkamy. W sumie mam zamiar do nich jutro zajrzeć, żeby się nauczyć co nieco. Wydaje się, że teraz trzeba więcej spędzić na nauce. Myślicie, że mogłabym się nauczyć magii krwi? Mnie nie pytaj, Wendy, to raczej do Mikiego pytanie. A co ja mam 100 lat? Nie wiem, jakie są nasze możliwości tak naprawdę. Też racja, no ale masz na pewno większą wiedzę niż ja, więc liczyłem, że może coś wiesz. Nie wiem, Wendy, no warto spróbować chyba. Jeśli mogę, to chciałabym. Nie mam się czym bronić. Nie znam żadnej dyscypliny, która by do tego służyła. Mogę wymazywać pamięć, skurczać się. Tak naprawdę to nie. Mogę wymazywać pamięć, stać się niewidzialna. I wyostrzyć swoje zmysły i mogę sprawić, że będą widzieć mnie duchy. Znaczy inaczej, że ja będę widzieć duchy, nawet jeżeli tego nie chcą. Wiesz, Wendy, ja powiem tak, każdy ma swoją specjalizację, ale więc nie musisz się specjalizować w czymś, czym nie chcesz, ale na pewno warto by było mieć coś, żeby chociaż
ucieczkę Się sobie obronić? zagwarantować. Tak, no Dobra. może nie obronić, ale ucieczkę zagwarantować. Znaczy, w teorii mogę za pomocą niewidzialności i, jak to Syrena pięknie nazwała, maski 1000 twarzy. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest to drugie. Maska 1000 twarzy pozwala mi się zmienić w kogoś, kto pasuje do danego miejsca, tak jak w szpitalu zamieniłam się w pielęgniarkę. A, to było. To. Okej. No wiesz, tylko że jak ktoś macie, że tak powiem w potrzasku, to nawet niewidzialność ci nie pomoże. To prawda. Nie. Z kajdanek nie wyjdę jak ty. Nie znam tego całego korozyjnego coś tam. Korozyjna krew, korozyjna vitae. Chyba, żebyś się właśnie tego nauczyła. Chociaż doktor mówił, że to nie działa na materię ożywioną. I wampiry też. No tak. Obronisz się, tym nie obronisz. O, dobry Boże. Jeszcze ten pusty stół. Jak mnie to razi. Pusty stół? Może wyjaśnię. Po prostu przypomina mi się zawsze to, że jak byłem gdzieś ze znajomymi, albo oni przychodzili do mnie, to zawsze na stole było jakieś popcorn, jakieś piwo, coś i tak pusto jest najzwyczajniej w świecie. Bez charakteru. Jest dziwnie, to prawda. Za każdym razem nie ma co pójść na kawę, nie ma co zjeść coś. Dziwnie jest. Prawda. Mam wrażenie, że kiedyś po prostu zapomnę, jak się przeżuwa. W końcu tylko pijemy. Myślę, że tak. Wendy wstaje, idzie do kuchni, wraca z paroma talerzami, zaczyna je rozkładać na stole. Tak samo kubki. Co robisz? Przynajmniej nie będzie pusto. Salwiemu tak podnosi się jedna warga do góry, uśmiecha się trochę. Możemy chociaż popatrzeć, nie musimy zjadać. Dzięki, Wendy. To prawda. To nie jest zły pomysł. Nie wiem jak wy, ale dla mnie jedzenie przestało być apetyczne już dłuższy czas temu. Dla mnie niestety też. Już miałam swoje noce, w których ubolewałam, że nie zjem, nie wiem, rosołu mojej mamy albo McDonalda. Nawet nie przypominaj. Ja tylko podziwiam dalej piękno kuchni i to tyle. Nic więcej. No, niestety kosztować już nie mogę. Wendy, chwila. O, tak mi się właśnie przypomniał. Czy ty nie mówiłaś, że możesz pić wino? Mogę. Czy to jest jakieś specjalne z twojego klanu? Czy jak to? Mamy winniczkę. Może jest tam coś. Zobaczymy, czy wy też możecie. Warto sprawdzić. Wendy biegnie do winniczki. To jest Albi w stanie i sprawdzi po tych wszystkich szafkach, czy nie masz lampek do wina. Na pewno Wendy kupowała jakieś rzeczy do domu. Mała. Wyciągnie je przed ścierką od środka i postawi na ławie. Mamy jakieś wino? Tak, w piwniczce są jeszcze 3 butelki. Starego wina. Naprawdę. To przynoszę jedną. I rozlewam każdemu. Obyście nie musieli żygać. Oby. Nie zaprzepaszczajmy szans. Może chociaż to nam od życia zostało. Unoszę kieliszek. Ja też unoszę kieliszek, tak trochę mieszając nim wino w środku. Niech każdy koniec oznacza nowy początek, dlatego wypijmy za ten nowy początek. Tak, wypijmy za naszą ciemną przyszłość, bo światła już nie ujrzymy. Za spokój, jak sądzę. Za spokój. Spokój. I próbuję się napić. Mikołaj i Wendy spokojnie piją. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie,
To tak blisko, ale nie czujesz tego. Możesz spróbować przetrzymać to w swoim przełyku, ale nie musisz, bo to nic ci nie da. Po prostu wstanę do kuchni, zakrywając sobie usta i wypluję do zlewu. O, Przepraszam, ale chyba jesteście jacyś specjalni, albo ja. Cholera. Ale nie będę marnował wina. To w takim razie, skoro Mikołaj może, to się z nim stuknę kieliszkiem i napije się jeszcze. Tą resztkę ze swojej lampki wylewam, bo wiadomo, że nikt nie będzie z mojej lampki pił. Myję tą lampkę i chowam. Dobrze, że chociaż wam to zostało. Nigdy nie byłam fanką wina. ja również nie. To ciekawe, że akurat wino, coś podobnego wyglądem do krwi. Może chodzi o symbolikę, krew Jezusa i tak dalej. Krew i wino? Może. Prawda. No tak pamiętam, jak w kościele kiedyś dawno temu, ale mówili, że oto jest krew moja i podnosił lampkę z winem. Ciekawe. Czyli to może rzeczywiście bardziej religijne niż nam się wydaje. Tylko pytanie, dlaczego my możemy, a ty nie? To bardzo dobre pytanie. Nie wiem, może zalety klanów innych? Ale ja i Wendy jesteśmy z różnych, więc Zarazem ja jestem też z innego, może tylko wybrane klany mogą. Tak snuję teorię, nie wiem, bezpodstawnie. Cholera wie. Ciekawy temat filozoficzny. Ale na pewno nie tak wyczerpujący. Nie na tak wyczerpujący wieczór. Dobra. Zaraz myślę, że będzie słońce wstawać, więc ja chyba pójdę gdzieś do któregoś pokoju sobie wybiorę. Byle który był Nikity, bo nie chcę tam iść. Po prostu samo to, że wiem, że tam był, trochę mnie odraża. Ten ostatni, ten środkowy jest Mateusza i ten najbardziej... I ten najbardziej... Zobaczysz, po prostu zajrzyj do tych pokoi i będziesz wiedział. Dobra, pójdę do Mateusza. Nie dobranoc, dobry dzień wam. Chyba. Dobrego dnia. dobrego odpoczynku. I wam również. I wstanę. I jeszcze tylko, jak już przejdę za winkl, to tylko cofnę się z ręką, trzymając... Tylko nie dotykajcie mojej gitary, proszę. Czemu ktokolwiek miałby dotykać twojej gitary? Mam swoją. Mówię na przyszłość. I to tyle. Właśnie, zdjąłem struny. Leżą w szafce. Nie wiem, może się jeszcze nadadzą, ale wątpię. Możesz sprawdzić. Dobranoc. Dobrego odpoczynku. I idę. Nie wiesz, że zdjął struny z mojej gitary. Czy będziesz rozmawiać jakoś jeszcze z Mikołajem, czy idziesz począć? Myślę, że oboje pójdziemy już odpocząć. To mam zostać, czy wracać do siebie? Zostań. No dobra. Możesz przenocować w moim pokoju. Domyślam się, że nie chcesz spać ani w salonie, ani w pokoju Nikity. No dobra. A, znowu ta piosenka w głowie. Wendy, czy chcesz następnej nocy iść do kotłowni? Chętnie. Ale jeżeli mam tam grać, to muszę założyć sobie nowe struny, bo Salvi mi je ściągnął. Wątpię, że klub będzie jeszcze gotowy. Trzeba poczekać parę dni. To co będziemy tam robić? Nie wiem, pomagać dekorować czy coś. Wiesz co? Chętnie. Mamy coś kurwa lepszego do roboty obecnie? Nie? Jakby nie wiem, no. Czasem zastanawiam się, co ja będę robić przez 1000 lat. Masz dużo czasu, żeby to wymyślić. Postaram ci się upiększyć tę chwilę. I Wendy robi taką pozę. O, dziękuję. Dodatkowo
Mam jedno pytanie, jeśli mogę. Pewnie już nie pamiętasz, ale pamiętasz, jak naszego pierwszego spotkania się pokłóciliśmy? Jak przez mgłę, ale tak. Okej. Pamiętasz, że chciałeś użyć na mnie wtedy dyscypliny? No, Zdradzisz mi jakiej? stłumienia, wita. Co to robi? Nie dzisiaj. Okej. Wendy bierze go za rękę i prowadzi do swojego pokoju. Mam wrażenie, że ja, streamer, mam więcej nauki niż wy wszyscy razem wzięci naraz. Ja to muszę studiować, to mi nie przychodzi tak naturalnie jak wam chyba. Wybrałeś sobie trudny klan. Jakby, Wendy, miałaś kiedykolwiek jakiegoś nauczyciela chociaż? Tak. Właściwie to tak. Ciebie, po części, jeżeli chodzi o Ale ja- dominację i zapominanie i tak dalej. I Beksińskiego. Kogo? Znasz Beksińskiego na pewno, tego malarza. Tak sobie. Okej, w każdym razie on ma syna, który zajmuje się mediami i tak dalej, jest Nosferatu. Uczył mnie trochę, jak kontrolować niewidzialność. Aha. Dlatego teraz mogę robić to. I Wendy znika. A to tą sztuczkę chyba już kiedyś widziałem. Jest taka szansa. Po czym znowu się pojawia. Ale nie będę ukrywać, próbowałam ci wtedy pierwszego dnia wymazać pamięć. A, widzisz. To dlatego, że uczyłeś na mnie dyscypliny. Chciałeś w sumie. Obojgu nam nie wyszło. To i lepiej. To prawda. Dobra, chodźmy odpocząć. Jak mówię, Wendy go bierze za rękę i prowadzi do swojego pokoju. No dobrze. To kończy ten dzień. Nadchodzi noc 20 listopada. Sprawdźcie wasz głód, jeżeli chcecie użyć rumieńca. I przeskoczymy troszeczkę za akcją aż do klubu. Okej. Wzrasta. Nie wzrasta i zarumieniec wzrasta. I zarumieniec też mi wzrasta. I znowu muszę ich się pożywić bardzo na... Ja też muszę. Czy w drodze do tego klubu mogłabym się pożywić? Ja również. Może w okolicy klubu? Okej. Albo w okolicy. Dobrze, zróbmy tak, że po prostu... Nie wiem, jakkolwiek sobie wyobrażacie jakąkolwiek ofiarę, że tak powiem, zagadać, podejść od tyłu, coś tam. Powiedzcie mi po prostu waszą wizję, bo nie ma co szukać pojedynczego celu. Okej. Myślę, że Wendy by to zrobiła na takiej zasadzie, że poszukałaby kogoś, kto stoi, nie wiem, na uboczu paląc papierosa. Podeszłaby, zagadała i w momencie, w którym osoba by miała chwilę nieuwagi, zaatakowałaby. Ale tak frontalnie? Nie no dobra, no to po prostu jak ktoś pali papierosa, to ona podejdzie od tyłu i zaatakuje. Proszę na zręczność i... ukrycie. A Salvi? Salvi też raczej nie będzie się wdała w żadne konwersacje, tylko znajdzie kogoś, nie wiem, kto czeka na autobus, albo przechadza się, akurat po prostu spaceruje i jest w Też jakiejś zręczność uliczce. ukrycia. Okej. What the fuck? U mnie to będzie 4. U mnie 0. To po prostu podeszłeś do jakiejś dziewczyny, tak próbowałaś się nachylić, coś tam tak spróbować, ale ci kompletnie nie wyszło. Co do cholery? Przepraszam, potknęłam się A odejdź z śpunku jakaś. i odchodzę.
Nie będzie czasu, żeby się pożywić teraz, Wendy. Okej. Bo to ci trochę już zajęło czasu. Dobrze. Natomiast Salvi, ty, nie wiem, ile kości? 2? 4. 4 chcesz wypić? A nie, ile chcę wypić? Aha, okej, ja myślałem, ile mi wrzuciło sukcesów. Nie, 2 chcę wypić. Dobrze. To się napiłeś z jakiegoś mężczyzny stojącego na boku. Oczywiście zalizowane. No i dobrze, no i klucz programu, słuchajcie. Moi drodzy, kotłownia. Powiem wam trochę o klubie. Klub Kotłownia wygląda tak, jakby to była serio stara kotłownia, dawna. Widać surowy beton wszędzie. Wiecie, industrialne poręcze. Klub jest 10 razy większy niż Yamazua. Jest tu tyle przestrzeni, że koncert można zrobić na 200 osób i jeszcze będzie nieźle. To jest naprawdę spory budynek, po takiej, wiecie, jakimś przemysłowym. Już tam parę głośników jest ustawionych. Widzicie Petera w środku. Petera, husarza, Brutusa i jakiegoś nowego ziomka. Ciekawego. On ma bok wygolony, takie lekko padające, rudawe włosy i takiego wąsa. Poza tym widzicie Basię, Septuma, Amadeusza, 2 Teen Bloodów, tą dziewczynę, co wcześniej. No i co? I tego. Giliego oczywiście. Mateusza z wami. No to będzie gdzieś tyle i tam parę osób. Mikołaju. Głośniki, ale takie kolumny, że tutaj to będzie, szkło się bardzo trzęsło po nich. Na dole bar, taki szeroki, a na górze jeszcze kurwa większy. Taka cała platforma z barem. Jest bardzo surowo, dekorują jak mogą. Amadeusz was widzi. No cześć! Panie Amadeuszu! Wyciągam do niego ręce, obie. Tak, żeby uścisnąć jego dłoń. A, witam. Powitać. Przepraszam pana najmocniej za to, że wtedy pana okrzyczałam. Nie chciałam tego, ale byłam zła. Ja. W porządku. W porządku, Cześć. ja wiem jak to jest. Cześć, Amadeusz. Jak było na rybach? Siema Salvi. Jak było na rybach? No, poranie średnie. Salvi, mam nadzieję, że nie masz mi za złe. No, współpraca nie zaczęła się za dobrze, ale niech będzie. Salvi, na początku dostajemy tak chujową robotę, że kiedyś będę mieć czas, to ci opowiem, jak ja zaczynałem. Jako młody wętru w okolicy. Mam nadzieję, że dalej jest pan naszym prawnikiem. Oczywiście, 13%. To O, bardzo nam potaniało. miło. To ja myślę, że ucieszę pana już informacją, że oficjalnie należy do anarchów. Dobry wybór. Z naszym szeryfem. To będziesz potrzebował dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. No, zachorować nie zachoruję, ale tak, jest bezpieczeństwo pracy. Wiesz, mam takich znajomych w karetce. Prosta sprawa, słuchaj. Mam specjalny numer, dzwonisz po ambulans, oni ci przywożą krew, jak potrzebujesz. Wszyscy szczęśliwi. Ja bym chciała ten numer. W sumie może się przydać. Była mowa, że warto mieć chociaż 1 czy 2 torebki na zapas. A ja mam po prostu dosyć jedzenia w taki sposób, w jaki jem. Zawsze przydatna krew. Kiedyś zobaczyłem plamy po kawie na swoim biurku. Ja nie piję kawy, bo nie mogę, jak wszyscy. Ktoś kurwa siedział przy moim biurku i rozlał. Tak się wkurzyłem, że wyrzuciłem całe biurko przez okno. To biurko było stare i dobre, ale nie panowałem nad sobą. Okno domyślam się też. Z jakie to było biurko? Z mahoniu. O, kurde. Jeszcze te klameczki takie ładne, rzeźbione. No, mniejsza. Średnia ta muzyka tutaj.
Tak walą po prostu. Zajebista, Amadeusz. Mi również się trochę podoba. Przyzwyczaisz się. Ten bardziej klasyczny. Poprawia swój garnitur. Ty jesteś bity, pu, pu, pa, pa. Yeah! Ma swój gust muzyczny. Jak otwierałem swoją kancelarię prawniczą, to było bardzo ciężko. Domyślam się. Ale Rozumiem. cieszę się, że biznes się rozwija. Właśnie, bo podobno Wendy wspominała, że to tobie zawdzięczamy to miejsce. Tak. Zainwestowałem w sztukę. 13% zysków dla ciebie oczywiście. Myślałem też nad nocnym teatrem, ale zobaczę, jak spokrewnieni będą tym zainteresowani. Mogę Teatr. występować, jeżeli mi zapłacicie. A to za koncerty Możemy. No za koncert też, pewnie. Ty jesteś też aktorką, Wendy? Jestem wszystkim, co definiuje sztukę. Jestem artystką. Artyści mają swoje specjalizacje, ale może masz specjalizację bycie we wszystkim. Okej, spoko. Myślałem nad teatrem Ram. Chyba, że macie jakiś inny obiekt, który można byłoby sprawdzić. Na razie nic nie mam na oku, ten teatr brzmi dobrze, ale w razie czego rozejrzę się jeszcze. Ja nic nie pomogę, nie byłem nigdy w teatrze, więc Trzeba się kultywować, Salvi. po prostu kultywowałem się innymi sposobami. Metalem. Tak, ale też czytaniem książek. O, książki czytasz. Tak się składa, że ja też parę rzeczy czytam. Chociaż nie wiem, czy czytamy raczej ten sam typ książek. Ja raczej czytam naukowo-historyczne. Ostatnio małego przedsiębiorcy jednego czytałem, Somehow I Manage. Bardzo dobra książka. O, Słyszałem. brzmi ciekawie. Chyba sama będę musiała sobie zakupić. Garego Scotta. O, Nic mi nie mówi ta nazwa. Ciekawe. Szkot. Ciekawe, czy ze Szkocji. Nie mogłem się powstrzymać. Jak w Polsce na przykład niektórzy potrafią mieć nazwisko Niemiec. No ale nic. Mikołaju, witam również. Mikołaj tam... Cześć. No, to korzystajcie z przybytku. Klub jest do waszej dyspozycji. Dla was wejściówki są za równe 0 złotych. Fantastycznie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Oj, chyba tam na budowie coś spadło. Uważajcie, panowie. Właśnie, a kiedy koniec budowy? Kiedy będzie oddany do użytku publicznego? Salvi. Wendy tak zasłania sobie usta. Salvi, zagadaj go, idę się wdrapać na głośnik. Nie, Wendy. Salvi I tak Wendy idzie się wdrapać na głośnik. Wendy, nie. Czekaj, Wendy. Dobra, nie moje. Więc, panie Amadeuszu, ja miałem tylko jeszcze... Mam jedną prośbę. Myślę, że to raczej będzie darmowa usługa. Czy mógłby mnie pan skontaktować z Doną? Jakoś ustawić... Jak się krzywi. No mogę, ale po co? Tak jak ostatnio nas pan wysłał, bo pani Dona miała tam swoje sprawy w kobyłkach, to chciałem z nią porozmawiać na ten temat. Rozumiem. Dona zmienia lokację za każdym razem, kiedy organizuje przyjęcie, więc będzie to kłopotliwe, żeby znaleźć ją po prostu. Natomiast mogę jej przekazać informację lub mogę podać jej twój numer. Proszę o podanie mojego numeru. Jak będzie chciała, to zadzwoni. Dobrze, czekaj, zapiszę sobie w telefonie. Salvi chce pogadać z Doną. Dobra. To się cieszę, że to załatwione. Dobra, Wendy, wchodzisz tam po drabince na głośnik. Głośnik ma wysokość 2 metrów i metra szerokości. To jest taki wielki głośnik. I'm the king of the world! Peter podchodzi. Yeah,
Wendy, złaś, bo słabe stabilności. Jak złapiesz, to skoczę. Ja nie złapię? Czyli złapiesz. Tak. To skaczę. I skaczesz i w tym momencie zawias. I ten głośnik pierdolnął po prostu o ten beton. Peter cię łapie, ale patrz ten głośnik. 14 000 $. Wendy schodzi i ucieka. Wendy! Mnie tu nie ma! Albi tylko sobie myśli, kurwa, wiedziałem, że to tak się skończy. Mikołaj patrzy. Nie, Wendy, o tym mówię, nie wchodzenie w kłopoty i w spokój. Na minutę. Nie mogę, mój klatek nie działa. Dobrze, że szeryfowie takimi błahostkami się nie zajmują. Szeryf jesteś? Tak uśmiecham się. Tak. Jak z Wild West? Gdzie masz kowbojki? Mógłbyś mu Nie. załatwić? Tak. Nie, to nie mój styl. Mi No wystarczy moja skórzana kurtka. No weź, Salm. Ja nie będę pamiętać, że jesteś szeryf, jak nie będziesz mieć kowbojek. Ja też nie. Musisz mieć kowbojki i musisz mieć kapelusz. U mnie w Stanach każdy kowboj nosił kowbojki. Szeryfowie. No, jest... Musisz mieć kowbojki i musisz mieć kapelusz i musisz mieć taką dziwną koszulę. Zajebiście wygodna. W sensie poncho masz na myśli chyba, to co... Nie, Nie. koszulę w kratę. A, taką jak Kratę. Dwala. W sensie taką drobną kratkę z takimi... W Teksasie takie noszą. A, No, okej, no. wiem o co chodzi. Nie wiem, ja bym wolał zostać przy swoim stylu. Myślę, że wysokie glany wojskowe i czarna skórzana kurtka jest rozpoznawana. Boże. Nie jestem nudziarzem, po prostu mam taki Nie styl. powiedz mu, że jest nudziarzem. Nudny jesteś. Kowbojki fajne. Skóry aligatora. Albo kobry królewskiej. Peter dobrze mówi. Peter ma najlepszy zespół na tym świecie, nazywa się Typo Negative. Były zespół. Ale był najlepszy na świecie. Teraz robię za grobu. Na spokojnie. Rozumiem. Nie, Wendy, myślę, że zostanę przy swoim stylu. Czasem myślę, że wam się spodoba. Może. Ale nie jestem tu w sprawach służbowych, że tak powiem. Przyszliśmy się bawić albo pomagać. Się kurwa bawmy. Yeah. Yeah. Peter odchodzi popracować. Nie, możecie podejść do każdej z wymienionych osób, które mówiłem na samym początku. Jakbym tak przeleciał po strunach mojego basu, czy to by wybiło w sumie wszystkie szyby? To dobre pytanie, na które nie chcę znać odpowiedzi. Bardziej... Możemy to wypróbować. Wendy, myślę, że już zrobiłaś wystarczająco szkód, oczywiście bez obrazy. Słuchaj. To był żart. To nie moja wina, że moje żarty się tak zawsze kończą. Ale to, że był żart, nie znaczy, że odzyskają nagle, słyszałem, 14 000 $. Słuchaj. Mają pieniądze na pewno. To też pewnie racja. O Boże, tyle tu ciekawych twarzy, których w sumie nawet nie znam. Do kogo tu nawet podejść, zagadać. Amadeusz podchodzi. Słyszałem coś o 14 000 $ od Petera na temat głośnika. To nie do mnie. Ja się nie odzywam, ja po prostu stoję tak z założonymi ramionami. Wendy odpisze to od następnego rachunku. Nie. To naprawdę nie ode mnie. Dodam notatkę do telefonu. Goddammit. Mówiłem ci, że to zły pomysł. O, dobra. Nieważne. To prawda, nieważne. Zapłacę Głośnik. za to. Niech będzie. Policzę ci w polskich złotych. Dziękuję. No. Wolisz w dolarach? Nie. Wolę w złotych. Ale zaraz mi się skończą pieniądze, jak tak dalej pójdzie. Słuchaj, wydałam już na ciebie, wydałam na... Wiem, że jestem ci winien, oddam ci. Nie chcę, żebyś mi oddawał. Zrobiłam Ale- to z dobroci mojego serca.
Wszystkie Ale- te pieniądze, które zarobiłam, wydałam z dobroci mojego serca. Ale finansowo nadal jesteś przeze mnie do tyłu jestem zobligowany ci oddać. Muszę wynająć komuś dom. Albo Komuś. pokój. Nie stać mnie na utrzymanie go samej. A, no to rzeczywiście musisz po tym miesiącu tak to się przenieść chyba. Szkoda, był fajna. Chyba, że ja coś zarobię i zamieszkam, chociaż no w sumie przydałoby mi się zacząć rozglądać za czymś innym, skoro moja ma być oddana pod zastaw kiedyś. Bo jestem martwy. Zresztą wiesz. Po prostu nie zadzwonisz do swojej rodziny i nie powiesz, że jesteś na super tajnej wojskowej akcji i musisz udawać martwego? Bo jakbym był na super tajnej wojskowej akcji, to bym nie miał prawa powiedzieć tego rodzinie, bo bym ich narażał. To lepsze niż to, że zabierają ci dom, przynajmniej byś go zachował, twoja rodzina by się nie martwiła i jakoś zachowałbyś twarz. Nie, wydaje mi się właśnie, że bardziej bym się martwiła, jeśli by nagle usłyszała, że muszę udawać martwego, że jestem w niebezpieczeństwie, że nawet w pracy myślą, że nie żyję, więc jakkolwiek to nie brzmi, na razie wolę po prostu się nie odzywać, trzymać radiową ciszę. Hej? Dobra, może mnie z kimś zapoznasz, bo ja w sumie Gilliego tylko kojarzę. Kto ci wygląda ciekawy? O Boże, a kto nie wygląda ciekawie, może mi Kogo powiedz. chcesz poznać w takim razie? Najlepszego muzyka na tym świecie już poznałeś. Peter Tak, to Steele. się zgadza. Brutusa też widzę, to poznałem. Gilliego poznałem, z Mikim przyjechaliśmy. Tak, Mikiego znasz. Mikiego wszyscy znają. To może po prostu przejdźmy się od prawej do lewej, od lewej do prawej, zapoznamy się. Jeśli ci to nie przeszkadza. Okej? A to po kolei. Może zacznijmy od tej dziewczyny i tego chłopaka półwygolonego. Moi drodzy, za nami 27 rozdział o nazwie Hemoreologia. Rozdział, na którym wydarzyły się rzeczy głęboko wpływające na społeczeństwo spokrewnionych. Nikita Tarkowski przestał być częścią tego społeczeństwa. Nikita, który miał być głosem ludu, łącznikiem pomiędzy ludźmi i spokrewnionymi, osobą, która pomimo bycia spokrewnionym miała być bardzo blisko swoich ludzi, ogólnie ludzi. A finalnie Nikita uciekał od swojej grupy, od ludzi, którzy pomagali mu politycznie i byli dla niego przyjaciółmi. Nikita cieszył się z mocy, które otrzymał od swojego pradziadka, Albusa Tarkowskiego. Wykorzystał je często w bardzo brutalny sposób. Nikita zabił bez wahania gule, które były w otoczeniu Łucji. Z pomocą Gabriela pozbył się swojego stwórcy, a zarazem swojego krewnego. Pokazał nam, że potrafi się znęcać nad gangsterami w kobyłkach. Pokazał nam, jak bardzo człowieczeństwo to jest coś, czego nie można ignorować. Im niżej jesteśmy, tym bardziej będziemy samotni. A Nikita do tej samotności doprowadził. Począwszy od traktowania Wendy w sposób, jaki to robił, uderzenia jej, a zarazem konfliktów, nawet z samym Gabrielem. Gabriel był zmęczony problemami, które Nikita wywołał. A potem pojawił się Mateusz. A Mateusz od razu był źle nastawiony do Nikity. Za jego powiązania z Sabatem, ale też za jego zachowania. Nikt z naszych spokrewnionych, którzy są na pierwszym planie, nie czuł się już komfortowo w otoczeniu Nikity. Wszyscy obawiali się jego gniewu,
jego szału skierowanego w nich samych. Nikita nie cierpiał Camarilla. Nie cierpiał tego, że ktoś może dyktować mu warunki i stawiać mu jakiekolwiek prawa. Dlatego też tak bardzo chciał dostać się do anarchów, w których miałby wolność. Ale kto ostatecznie mówił o rasie panów? Kto ostatecznie chciał stać na najwyższym szczeblu łańcucha pokarmowego? Nikita pod sam koniec pokazał nam, że interesował go sabat. A finalnie chciał zemścić się na każdym, wyciągając ręce do inkwizycji i sprzedając wszystkie informacje, które były tak cenne dla tego społeczeństwa. Nikt nie rozumie, jaki cel był Nikity. Nikita finalnie stał się chaosem nieokiełznanym i niezrozumiałym. Ale wy, moi drodzy, nadal żyjecie. Jedynym plusem, jaki wyszedł z tego wszystkiego, jest to, że wiecie teraz, kiedy inkwizycja ma nadejść. Nie tak, jak zakładaliście, że ponad miesiąc czy około miesiąc. Wiecie teraz doskonale, że to wszystko ma wydarzyć się w Sylwestra. To jest jedyna dobra rzecz, która płynie z tego. Natomiast czy będziecie mieli konsekwencje płynące z tego, co Nikita finalnie zrobił? Nie wiem, ale wiem jedno. Mamy szansę dowiedzieć się tego Na następnej sesji. O, E, zobaczymy. Dobra, To będzie ciekawe. zatem dobranoc Państwu. Widzimy się następnych nocy. Bądźcie z nami. Dobranoc. Noc. Żegnajcie.